Dzisiaj porozmawiamy o takich jakby warcabach, tylko że na sterydach, na paszy GMO i chyba hodowanych gdzieś między masztami 5G, bo dzisiaj rozmawiamy, słuchajcie, o Mazing. Ja jestem Mieszko, to jest Teatr Astura, zapraszam. Serwus, witajcie na kanale Teatr Astura. Ja jestem Mieszko, a Teatr Astura to kanał, gdzie ja i mój kumpel Majzownik, którego dzisiaj nie uroczycie, bo tura jest moja, robimy wszystko dookoła gier planszowych, a dzisiaj ląduje na stole Mazing. I słuchajcie, Mazing to tak naprawdę jest kawał historii planszówek, ponieważ ta gra ma bez mała lat 44. Licencję na tę grę posiada obecnie belgijskie Impatience. Mówię licencję, dlatego że tak jak wspominałem wcześniej, gra ta powstała w 1982 roku, a jej autor, Jim DeCove, zapisał się, jeżeli nie złotymi, to przynajmniej srebrnymi literami w historii planszówek. Maze, bo tak nazywa się pierwowzór tej gry, powstał w 1982 roku, gdy Jim DeCove, czyli autor tej gry, szukał jakiejś gry dla swoich córek. Słowem, szukał gry, w której jego córki nie będą ze sobą rywalizować, a grać w kooperacji. Nie mogąc takiej gry znaleźć, postanowił, że taką grę napisze dla własnych dzieci sam. Potem założył wydawnictwo i gier takich stworzył około 100, tym samym przechodząc do historii planszówek jako twórca wielu gier kooperacyjnych, które na tamte czasy były czymś niezwykłym. Po latach licencja na Maze, czy teraz już Mazing, trafiła do wydawnictwa Impatience, a w Polsce wydaje ją Meeple Mood, które zresztą nam dostarczyło egzemplarz Mazing, żebyśmy mogli wam go pokazać. Meeple Mood mogliście poznać, bo mimo tego, że to jest całkiem młode wydawnictwo, już ma niewielkie sukcesy, chociażby Flip Town, które miało bardzo dobry odbiór i możecie znaleźć z naszego kanału, zresztą gdzieś tutaj podlinkuję film do tego. Mazing wpisuje się w konkretną niszę abstrakcyjnych gier logicznych dla jednej lub dwóch osób, gdzie jest naprawdę niewiele losowości. Jedyna losowość w grze to tak naprawdę rozstawienie początkowe, które przy każdej rozgrywce będzie diametralnie różne, więc każda rozgrywka będzie już tak na start tak naprawdę inna. Gra zajmuje na stole niewiele miejsca i takie też było założenie. Rozkłada się ją bardzo szybko, a rozgrywka trwa około 15-20 minut. I nie jest to gra dla osób, które szukają fabuły czy klimatu w grze. Raczej jest to taka logiczna łamigłówka w formie gry planszowej. Na początku porównałem Mazing do warcabów na sterydach, ale jest to dosyć mylące, dlatego że z warcabami jedyne co jest wspólne to, że są pionki oraz że mamy czarno-białą szachownicę. I tu już podobieństwa zaczynają się rozjeżdżać, żeby nie powiedzieć, że są bardzo daleko, dlatego że w przeciwieństwie do warcab każdy pionek w grze ma zupełnie inny ruch. Nie wspominając, że cel gry jest diametralnie różny od warcabów. Po pierwsze, tutaj gramy w kooperacji, w warcaba byśmy grali przeciwko innemu graczowi. Celem gry w Mazing jest zamiana miejscami czarnych i białych okrągłych pionów w grze nazywanych posłańcami. Każdy pion w grze ma swój specyficzny sposób poruszania się, jest on opisany na każdym z tych kafli. Naszym zadaniem będzie tak przesuwać piony według przydzielonego im wzorca ruchu, aby zwolnić drogę białemu posłańcowi na miejsce czarnego posłańca i w drugą stronę. Ale uwaga! Jeżeli kiedykolwiek jakikolwiek pion zakończy miejsce na polu oznaczonym jako pułapka, należy go odwrócić na drugą stronę i więcej ten pion się nie poruszy. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy myśleli na kilka ruchów do przodu, jeżeli nie na kilkanaście, aby nie zablokować sobie możliwości przejazdu na drugą stronę planszy. Dlatego w trybie dwuosobowym gra będzie wymagała od nas przemyślenia i przedyskutowania prawie każdej decyzji. Ponieważ jeden zły ruch może nam zablokować możliwości ruchu i tak naprawdę zakończyć grę porażką. To co? Może zaczniemy rozgrywkę. Sama rozgrywka wygląda następująco. Naprzemiennie gracze wykonują od 1 do 3 ruchów dowolnymi swoimi pionkami. Musimy przeprowadzić naszego białego piona, czyli posłańca, na pole czarnego posłańca w jego kolorze i czarnego posłańca musimy przeprowadzić na pole białego posłańca. Każdy pion ma narysowany sposób, w jaki się porusza. W tym przypadku mamy piona, który ma narysowane jedno pole prostopadle, zawsze się porusza, czyli może się poruszać zawsze tak. Mogę nim takie 3 ruchy wykonać, aczkolwiek tu bym nie chciał raczej wchodzić, jeżeli nie mam na to planu. Ten pion porusza się tylko po przekątnych i porusza się o jedno pole. Zobaczcie, ten pokazuje, że możemy nim ruszyć aż o 2 pola, ale tylko po przekątnych. Ten może się ruszyć 2 pola, ale w tym przypadku jest zablokowany. Tylko prostopadle, jeżeli ma tylko możliwość ruchu. Jeżeli pion nie może się poruszyć na jakieś pole, bo stoi tam inny pion, to nie może tego ruchu wykonać.
Innym pionem są mosty. Mosty mają to do siebie, że mogą poruszać się zarówno po przekątnej, jak i prostopadle, tylko one działają troszeczkę inaczej. One mogą przeskakiwać nad dowolną ilością pionów, które mają przed sobą, czyli ten most mogę poruszyć albo tutaj, albo mogę poruszyć tutaj. Jeżeli miałbym na przykład taką sytuację, mógłbym tym mostem przeskoczyć aż na to pole. Kolejnym pionem, który ma dosyć nietypowy ruch, jest meteoryt. Meteoryt ląduje na dowolnym, wolnym polu na stole, ale od razu obróci się na drugą stronę. Czyli jeżeli raz ruszymy meteorytem, nawet na pole, gdzie nie ma pułapki, musimy go obrócić na drugą stronę i od tej pory to pole jest zablokowane, czyli nie można przez nie przechodzić, no chyba że przeskakiwać mostem. I ostatni ruch to jest ruch tak naprawdę naszego posłańca. Posłaniec porusza się tylko po przekątnych, po przypisanym mu kolorze. No w tym przypadku biały, wiadomo, że nie ma teraz za bardzo miejsca, ale on by się mógł ruszać tak, jak długo nie kończyłby ruchu na pułapce. Uwaga! Nad pułapkami można przechodzić, jeżeli pozwala na to ruch. Tylko zakończenie ruchu na pułapce powoduje, że obracamy żeton na drugą stronę, czy pion na drugą stronę i on się blokuje do końca gry. Czyli tradycyjnie zaczną biali i możemy jechać. To co? Co my tu mamy ciekawego? Ruchów mam nie za dużo. Mogę się ruszyć tutaj, tylko nie widzę potrzeby dla tego ruchu. Zaczniemy zwalniać po prostu miejsce tutaj. Tym przejdziemy 2 pola, tak? Ciach. Ten się może ruszyć tu albo tu. Mogę jeszcze wykonać 2 ruchy, tylko na razie chcę zrobić przejazd tak, żeby mieć możliwości jakieś ruchu. Tutaj mam most, który daleko nie poleci. Za wiele z nim nie można zrobić. Ten się porusza do przodu. No dobra, pójdę tym do przodu i zrobimy sobie miejsce. Tutaj w ten sposób. No, przejdziemy w takim razie do czarnych. Ten czarny pójdzie tutaj. I zróbmy w takim razie miejsce dla tego mostu, żeby przeskoczył w to miejsce. No ok, mamy 2 ruchy czarnych. Możemy zrobić tak, że ten człowieczek pójdzie 2 do przodu i tak zrobimy. On pójdzie tutaj, trafia na pułapkę, odwraca się na drugą stronę i on już się więcej nie poruszy. Tym samym blokuje możliwości ruchu przez to pole innym pionkom. No chyba, że są to mosty, bo most może przeskoczyć. No dobra, teraz w takim razie muszę się poruszyć ja w jakiś sposób. Przeskoczymy tym mostem tutaj i poświęcimy tego podwójnego, żeby wkroczył na to pole, tym samym stając się pułapką. Mamy 2 ruchy białych, możemy zrobić jeszcze jeden i zaczniemy wychodzić tym, żeby zwolnić miejsce dla naszego czarnego posłańca. Więc przejdziemy tędy, spróbujemy pojechać w tę stronę. I jest to możliwe, słuchajcie. Jest to wykonalne. To pójdziemy po prostu w to miejsce. Ciach. Ok, czarni. Co byśmy tutaj czarnymi? Musimy w jakiś sposób zwolnić przejazd czarnemu. Czyli zrobimy 1, 2, 3. I on już ma tu przejazd, przejadą tu chłopaki. Jak to teraz zrobić, żeby oni się spotkali? Tego muszę poświęcić i dam go tutaj. Tym samym mam drogę. Nie. Tak nie mogę. Tym muszę pójść tutaj. I mogę w takim razie pójść tym pionem tu. Ok. Tak zostaniemy. Tutaj mostem przeskoczymy w to miejsce, a potem przeskoczymy w to miejsce. Będziemy mieli w takim razie przejazd naszym trzecim pionem tutaj. Ciach. Jako że już mamy trasę przejazdu czarnych ustaloną, bo chcemy przejechać tu, 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 to możemy tutaj czarny blokować, czyli tak białym meteorytem wylądujemy w tym miejscu, a tego przesuniemy po przekątnej 2 pola w to miejsce. Ok. Na koniec pójdziemy tutaj. Ten meteoryt musi mi zniknąć z drogi. I gdzie ja go sobie wsadzę? Czarnych już nie chcę za bardzo blokować. Mogę zablokować. To zrobimy. Jeszcze muszę białego wyjąć. Białego chyba wyjmiemy tą samą trasą. To wyjmiemy w takim razie białego. A tak nie wyjmiemy białego.
To za chwilę musimy pomyśleć. Żeby wyjąć białego, musiałbym tego przesunąć tu i to zabrać gdzieś albo tu, ale tu mi blokuje, więc będę musiał przesunąć tu. No, jest jeszcze parę pomysłów. Musimy się pozbyć w takim razie tego czarnego meteora i jak białym będziemy jechać tędy, to my w takim razie zablokujemy biały w tym miejscu, tym meteorytem. Ciach. No dobra, zejdziemy białym. Raz, dwa, trzy ruchy. Raz, dwa, trzy czarnym. Teraz możemy poruszyć, zwalniać białe pola i poruszyć tego typka w to miejsce. Raz i dwa. Ten pójdzie w takim razie raz, dwa i mamy już biały z czarnym pionem zamienione miejscami. Teraz bym chciał mieć możliwość, żeby przesunąć to tu. 2 i 3. I trzeba powoli będzie zwalniać miejsce pod białego. Przez białego. Ten się poruszy tutaj. Biały most wyląduje tutaj. W takim razie teraz czarni. Tu pójdzie ten pion. Ten meteoryt wyląduje w tym miejscu. I poruszy się trzeci raz. Tu zrobimy tak. I tak. Teraz raz, dwa. Czarnym posłańcem. Tego pracujemy dwa pola tutaj. Tu. I na swoje miejsce. I oto cała rozgrywka. To jest tak naprawdę najprostszy wariant gry w Mazing. Zajął nam kilka minut raptem, ale tak naprawdę, czy ta gra potrzebuje zajmować więcej czasu, kiedy po chwili może się rozłożyć ponownie w nowym ustawieniu, całkowicie odrębnym, stanowiącym całkiem nowe wyzwanie. Jeżeli mało będzie komuś to, że gra jest za każdym razem inna, zawsze może planszę obrócić na drugą stronę, gdzie jest znacznie więcej pułapek, możliwości przejścia są bardziej ograniczone, a jeżeli dalej będzie mało, może zagrać w jeden z wariantów, czyli na przykład dać sobie limit czasowy na przejście tej rozgrywki, czyli nie wiem, zagrać blitza, że tak powiem, albo na przykład włączyć zasadę, że posłańcy mogą poruszać się tylko i wyłącznie do przodu, nigdy się cofnąć. Więc zanim ta gra znudzi się tobie, czy tobie i twojemu współgraczowi, będzie naprawdę bardzo dużo partii do rozegrania. Gra zajmuje niewiele miejsca i jest bardzo kompaktowa. To wszystko, co tu widzicie, mieści się w tym, proszę, tak naprawdę małym pudełeczku, które możecie ze sobą zabrać, no może nie do kieszeni, ale do plecaka i zagrać tak naprawdę gdziekolwiek. Jeżeli szukacie gry jakiejś na podróż, gdzie możecie, nie wiem, zagrać sobie w przerwie czekając na autobus, pociąg czy, nie wiem, samolot, ta gra też się nada, a jeżeli jesteście, fanatykami gier, tak jak Majzownik czy ja, ta gra też się nada po prostu do walizki spakować, żeby na wyjeździe, nie wiem, w hotelu czy gdziekolwiek będziecie, na szczycie góry, którą zdobędziecie w trakcie podróży, rozłożyć planszę na 15-20 minut, kiedy macie postój i rozegrać partyjkę czy dwie. Ja będę z wami się powoli żegnał, dlatego że przede mną jeszcze dzisiaj kilka rozgrywek w Mazing, ze sobą mam już kilkanaście. Myślę, że będzie na stole niejednokrotnie ta gra rozstawiona. Natomiast jeżeli wam się podoba, co robimy, ja i Majzownik, subskrybujcie nasz kanał, dajcie kciuka pod tym filmem oraz pod innymi. Możecie też korzystać z tej najnowszej opcji YouTube'a, jaką jest podbijanie filmów. Albo jeżeli znacie nazwisko Jima Dickowa, dajcie znać, jakie inne gry jego kojarzycie w komentarzu pod tym filmem. Social media, które będą widoczne tutaj w opisie pod filmem na dole. Będzie tam też link do Discorda, na którym możecie z nami porozmawiać i o grach, i o tym, co będzie na kanale, i o tym, czego na kanale nie będzie, albo w jakie gry w ogóle lubimy, czy w co gramy. Tymczasem ja będę uciekał, przede mną jeszcze partyjki w Mazing, a wy, cóż, też idźcie w coś zagrać. Na razie.